Słuchajcie, mnie też już trochę wkurza to, że tak mocno skaczę z tematu na temat. Nazywam odcinek, nie wiem, spadę, a gadam o jakichś tam gradientach i tak dalej. Niestety mam tyle rzeczy w głowie, tyle informacji na temat tego projektowania. Projektuję czasem chaotycznie, no ale tak już mam. I żeby złamać tą złą passę skakania z tematu na temat, w poprzednim odcinku powiedziałem, że powiem, jak zamieniać teksty na krzywe, to dzisiaj tylko i wyłącznie zamieniamy na krzywe. I tworzymy profil, który nam pomoże automatycznie zamieniać na krzywe. Jesteśmy w programie Adobe Illustrator. Już wam pokazuję, tak. Tu widzicie pusty artboard. Zamieniamy tekst na krzywe automatycznie, ręcznie i automatycznie w Acrobacie Acrobat Pro. Więc dodajemy, żeby zamienić tekst na krzywe, musimy dodać tekst, dodajemy domyślny tekst. Mamy, widzicie, niezamieniony tekst na krzywe i próbujemy go zapisać. Jak poznać, że jest tekst nie na krzywych, już wam pokazuję i jak sobie z tym poradzić. Zapisujemy na pulpit, zapisujemy w standardzie druk standardowy. Najlepszy standard przygotowania druku to jest właśnie ten najbezpieczniejszy PDF X1A z 2021. Jeśli są jakieś inne standardy, to dobrze dopytać drukarnię przed przygotowaniem projektu. Zapisujemy PDF, zapisujemy Save PDF, OK. I teraz zerknijmy na ten plik, który nam się zapisał. Mamy go na pulpicie, odpalamy, jesteśmy w Acrobacie i w Acrobacie mamy informacje, właściwości, sobie wchodzimy tego pliku, properties, czy jak to się tam wymawia po angielsku, i widzicie, fonty mamy niezamienione na krzywe. I wiele osób, w zasadzie nikogo nie znam osobiście, kto zna tą opcję. W Acrobat Reader możemy zamienić projekt na krzywe, więc wszystkie te drukarnie, które pracują na Acrobacie i się upominają, że ktoś nie zamienił na krzywe, mogłyby sobie darować, jeśli by znały tą opcję, więc to też jest filmik dla drukarzy. Chodzi o Acrobat Pro. W Acrobacie Pro w nowym widoku, kiedyś jak wszedł, nie znalazłem tej opcji, więc jest opcja przełączenia się z nowego widoku na stary widok, gdzieś tam w ustawieniach. Tutaj widzę, że w opcji widok Enable New Acrobat możemy wrócić na nowy, a gdzieś chyba później w File jest wróć na stary widok. I teraz mamy narzędzia po prawej stronie Search Tools. Wpisujemy sobie Preflight. I narzędzie Preflight pozwala nam zrobić wiele operacji różnych na PDF-ie. I między innymi widzicie, mamy Convert Fonts to Outlines. Klikamy 2 razy sobie w ten plik i tworzymy, czy nadpisujemy, czy tworzymy nowy plik, który zamieni nam teksty wszystkie na krzywe. Ja nadpiszę sobie, zapiszemy to, pyta się, czy na pewno, zapisujemy. Teraz Convert Font to Outlines, przeszło nam No Problems Found, nie mamy żadnych fontów. Dla potwierdzenia wchodzimy sobie we właściwości, w menu Fonts i mamy 0, nie ma 0, nie ma w ogóle fontów, 0 fontów, wszystko mamy elegancko na krzywe. Nie jesteśmy w stanie już tego edytować, zaznaczyć treści. To jest pierwsza opcja. Ja też ją odkryłem kilkanaście lat temu, może czy kilka lat temu. Mimo wszystko nie zawsze ją stosuję, bo szykuję sobie tak zwane presety do Illustratora, do InDesigna, do programów z Adobe'a. Wszystkie, jak stworzymy jeden preset, wszystkie te programy korzystają z pakietu Adobe, z tych presetów. I teraz patrzcie, zamieniamy krzywe automatycznie, teksty na krzywe automatycznie przez preset, ale ten preset musimy sobie stworzyć. Więc pierwsza rzecz, ustawiamy sobie Transparency, znajdujemy w Edit, Transparency Flattener Presets. Klikamy to i ja tu sobie stworzyłem, żeby sobie przypomnieć, jak to się robi, usuwam na nowo i mamy domyślne, wy będziecie mieli tak: High Resolution, Medium Resolution, Low Resolution i For Complex Art. Bazujemy na High Resolution, nie możemy go edytować, więc High Resolution, klikamy plusik i teraz sobie wpisujemy do druku na krzywe na przykład. I zostawiamy High Resolution, czyli wysoka rozdzielczość, więc to jest jak najbardziej pożądane w druku. I dodajemy opcję Convert All Text to Outlines, Convert All Strokes to Outlines
i anti-alias rasters, czyli jeśli mamy pikselozę jakoś na krawędziach, on postara się to wygładzić. A convert strokes to outlines, czyli zamienia nam wszystkie linie pojedyncze, które są stroke'ami. To nie zawsze jest pożądane, ale przy ulotkach ja sobie to zamieniam, bo drukarnia wtedy nie ma problemów z tym, że jeśli zrobimy coś linią, stroke'iem, nadamy jakąś grubość, to że drukarni się rozpierdzieli ta grubość i się przekonwertuje na jakąś inną grubość, czy po prostu linia nam się z tego zrobi cieńsza lub grubsza jeszcze. Więc zamieniamy wszystko na krzywe, czyli outliny, teksty i rastry wygładzamy, dajemy OK i mamy do druku na krzywe. I to jeszcze nie jest wszystko. Zauważcie, że jeszcze jak dajemy Save As, plik PDF, to nie mamy tego tu widocznego. Ja tu mam swoje presety wcześniej stworzone, ale nie mamy w ogóle tu tego do druku na krzywe widocznego, bo musimy stworzyć kolejny preset, który bazuje na tamtym presecie, niestety. I tu mamy znowu w menu Edit, Adobe PDF Presets. Klikamy sobie to i mamy te nasze presety, które już są do tworzenia PDF i ciągle nie mamy tej naszej opcji, którą przed chwilą stworzyliśmy. Więc znów bazujemy, pamiętajcie, na jakimś najlepszym standardzie. Ja bazuję na tym PDF X1A 2021 i sobie znowu klikam w niego, nie mogę go edytować, bo jest domyślny, więc tworzę nowy na bazie tego PDF1. I teraz wpisujemy na przykład do druku na krzywę PDF, jakkolwiek sobie to nazwiemy, tak później będziemy tego używać. I ważne jest, żeby tu sobie zmienić opcję, kompresję, wszystko zostawiamy tak samo. Tu już możemy sobie automatycznie zapisać z poprzedniego odcinka, tak szybko, mała dygresja, malutka, taka tyci, dodajemy sobie, żeby zawsze pamiętał, że musi używać spadów, które nadaliśmy w projekcie, żebyśmy nie musieli co chwilę tego włączać i zapominać czasem, że nie włączyliśmy tych spadów. Więc to jest jedno, ale w Advanced możemy wybrać, jak się ma zachować właśnie te zamienianie na krzywe. Overprintsy oczywiście zostawiamy, bo to jest nadrukowane, nadrukowany czarny, ale tutaj jest ta opcja, której potrzebujemy i wybieramy tu preset, który stworzyliśmy przed chwilą w tamtych presetach, w poprzednich, do druku na krzywe. I teraz jak to sobie zapiszemy, dajemy OK, OK i teraz mamy nasz preset już widoczny, nadpisujemy nazwę pliku, mamy nasz preset widoczny tutaj, do druku na krzywe PDF. Widzicie, tu z tego poziomu nie możemy tego zmienić, dlatego to trzeba zmienić w presecie poprzednim. W tych ustawieniach w menu Edit mamy Marks and Bleeds, to możemy sobie odłączyć i poprawić, ale domyślnie jest już włączone, ale w Advanced nie mamy tutaj możliwości totalnie edycji tego. Więc jeśli mamy w ten sposób to zrobione i zapiszemy, jeszcze raz sobie wybiorę, bo naklikałem i dało nam Modified, klikamy, zapisujemy i to i tak nie będzie na krzywych. Prawdopodobnie już potwierdzam. Zapisało nam tutaj, klikamy, ściągamy to na okno i widzicie, dalej to nie jest na krzywych. Mimo że zaznaczyliśmy, żeby to automatycznie nam na krzywe zamieniało. Co poszło nie tak? Już wam mówię. Wchodzimy z powrotem do Illustratora i ta opcja zamieniania, co tutaj stworzyliśmy, edytujemy Convert Alt Text to Outlines i Alt Strokes to Outlines, działa wtedy, gdy mamy jakieś obiekty na naszym projekcie zawierające transparentność. Czy to przejścia tonalne, czy jakieś gradienty, czy po prostu damy sobie boksik. Ja często tworzę boksik mały, nawet możemy dać mu kolor, nie wiem, biały czy jakikolwiek, jeśli mamy tło z projektem, to nie jest istotne do końca, bo zjedziemy mu opacity na 0. Jest to obiekt, którego tak naprawdę nie widać, nie ma, nie wydrukuje się, on ma opacity 0, jest niewidoczny, ma przeźroczystość. I teraz zapisując taki plik z naszym presetem,
który korzysta, że przy transparentności, przy jakimś obiekcie transparentnym, on wtedy zamienia krzywe, teksty na krzywe i stroki na krzywe i zastosuje w ogóle nam ten profil Transparency. Zapisujemy to, klikamy, zapisz i znów wchodzimy na ten plik, znów mi otwiera na wszystkich monitorach możliwych, zamiast zapamiętać. I teraz widzicie, mamy tekst zamieniony pięknie, automatycznie na krzywe. Zero fontów, zero problemów w drukarni, wszystko jest ładnie, pięknie. I w projekcie ciągle możemy to edytować. Jedyne co, to dodaliśmy mały kwadracik, który i tak się nie wydrukuje, bo jest przezroczysty. Ważne jest, żeby jak ustawimy go poza artboardem, ale w ramach tych naszych spadów, to też może nie zadziałać, więc starajcie się, żeby on albo był na artboardzie cały, albo choćby różkiem nachodził na artboard. Jedyny problem jeszcze z tym, jaki może być, to to, że jak takiego PDF-a otworzycie, czy tam ktoś z marketingu otworzy w przeglądarce, to zobaczy ten kwadracik bez przezroczystości. On będzie widział biały kwadracik w tym miejscu i będzie, a co to za biały kwadracik, a po co on jest, czemu on się wyświetla. Nie pozwalajcie otwierać ludziom z marketingu projektów, które mają oglądać, czy wszystko jest do druku w przeglądarkowych, nawet akrobatach oficjalnych z Adobe. Tylko akrobat stacjonarny, zainstalowany będzie poprawnie wyświetlał, nie będzie wyświetlał tych kwadracików jako białe, tylko będzie całą przezroczystość akceptował. To są dwie opcje, które są automatyczne, a trzecia standardowa opcja jest taka, że po prostu dajemy prawem Create Outlines albo w menu Type Create Outlines i teraz mamy krzywe. Minus taki, że już jak raz zamienimy, no to lipa jest z edytowaniem tego. Adobe Illustrator ma funkcję retype, ja jeszcze jej nie ogarnąłem, ale po co mamy zamieniać z powrotem treści, które już mamy na krzywe, z powrotem krzywe na treści, jeśli nie musimy tego po prostu robić, korzystając z automatycznej zamiany, czy w narzędziu Preflight w Acrobacie, czy po prostu tworząc sobie preset do eksportu do druku. Te presety to mają jeszcze tyle opcji, że jesteśmy w stanie właśnie i spady sobie automatycznie zachować i parę innych rzeczy, które wam pokażę, jeśli będziemy szykować coś do druku, pokażę wam, jak pracować z warstwami na projekcie, bo czasem drukarnie sobie życzą zdobienia na osobnej warstwie, czasem drukarnie sobie życzą zdobienia w tym samym miejscu, w tym samym pozycjonowaniu, ale na osobnym artboardzie, czyli na osobnej stronie tak naprawdę, bo przy eksporcie artboardy zamieniamy na strony w PDF-ie i jedni sobie życzą tak, inni sobie życzą tak, wszyscy myślą, że tylko ich sposób jest najlepszy, a przychodzi co do czego, grafik o tym nie wie, przygotuje inaczej, już są jakieś kwaśne miny, czemu tak źle przygotowane, bla bla bla, a nikt tak naprawdę nie podzielił się tą informacją, jak przygotować, czy na warstwach, czy na artboardach, czy na kolejnych stronach. Tyle w temacie, szybki mega filmik. Już wiecie, jak zamieniać na krzywe w Illustratorze. To same presety działają nam w InDesignie jednocześnie i tak samo projekty z InDesigna, czy domyślam się, być może z innych projektów wyplute, w innych programów wyplute projekty możemy tak samo zamienić Preflightem już bezpośrednio w Acrobat Pro. Koniec, krzywe za nami. Mam nadzieję, że wam to pomoże i kolejne informacje w kolejnych filmach. Będę się starał nie skakać, będę się starał bardziej kondensować moją wiedzę, podzielić ją jakoś, ale słuchajcie, ja to robię wszystko tak jakby na żywo, tylko wycinam sobie później jakieś tam mega dłuższe przerwy, czy jak telefon mi zadzwoni, czy coś, jest to cięte i dlatego te filmiki też staram się troszkę skracać, ale wszystko nagrywam do was na żywo, widzicie mój monitor, dlatego czasem nie widzicie mnie całego, tylko oglądacie mój ekran, bo ja sobie tutaj na żywo operuję, nie montuję tego, nie chce mi się, nie mam czasu, mam masę roboty, a mimo wszystko chcę wam przekazać tą wiedzę, bo wydaje mi się, że ta branża jest za mało doedukowana, różne rzeczy są na YouTubie, ale właśnie to wszystko jest tak
nie kompleksowo, tylko każdy pokazuje coś, każdy o czymś tam mówi konkretnym i gdzieś ten kompleks się gubi, po co my w ogóle to robimy, po co jest ta wiedza, jak z niej korzystać i czasem po prostu nie wiecie, że czegoś nie wiecie, że moglibyście coś wiedzieć, co wam pomoże. Dlatego być może mój sposób przekazywania komuś spasuje, a może będziecie na mnie jechać w komentarzach. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nakręciłem się, szybka akcja, kończymy. Na razie.